Zaczyna się nowy dzień. Wstajecie wszyscy jakoś tam. Lloydzie, pomodliłeś się, ogarnęliście się. Jest coś koło 9:34. Ruben pierwsze co, to jak wstaje, to robi co robił ostatnie 3 dni, czyli sprawdza godzinę, nakręca zegarek i wychodzi z pokoju, przyciągając się szeroko. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Cześć. To jaki plan teraz? A plan jest taki, że ja z Rubenem, myślę, pójdziemy kupić parę rzeczy do makijażu. A ty miałeś z panem Witoldem chyba porozmawiać. Zgadza się. No dobrze, to rozdzielamy się. Jeśli chcecie, możemy najpierw iść na śniadanie, dokupić zapasy i dopiero iść to zrobić. To pewnie jest dobry pomysł. Jadłbym coś. Ja też. To chodźmy. Chodźmy. Kierujemy się w takim razie do Płaczącej Wierzby, tak? Wszyscy? Tak. Mhm. No dobrze. Doszliście do Płaczącej Wierzby. Ludzi nie ma praktycznie, bo jest poranek, każdy jest raczej w pracy. Nie każdy pracuje w ten sposób, co wy. Więc jest dosyć pustawo. No parę osób tam jest, tam 2 kobiety ze sobą rozmawiają. Ale tak to nie ma ludzi. Dosiadamy przy naszym okrągłym stole. Czekamy. Chcecie teraz rozmawiać, czy chcecie od razu zamówić, zjeść i po prostu iść dalej? Chcielibyśmy przez chwilę porozmawiać. Dobrze. Wchodzi kaczmarka. O! Naprawdę tutaj często się pojawiacie. To mogę dla was upichcić. Lubimy to miejsce, trzeba przyznać. Zgadza się, jest bardzo przyjemne. Ja poprosiłbym coś słodszego na śniadanie. Macie może dzisiaj jakieś ciasto? Mamy naleśniki. O, to poproszę. Ja poproszę jajka sadzone. Dobrze. Macie może placki ziemniaczane? Mamy jak najbardziej. Poproszę. Dobrze. No to sekundkę poczekacie i wszystko będzie gotowe. Tylko muszę zetrzeć placków. A ile tych placków? Tak myślę, że Taki duży jeden, czy chce pan takie małe? duży jeden na talerz, żeby się zmieścił. Dobrze, dobrze. Ale tak często tu przychodzimy, a właściwie do dzisiaj nie znamy pani imienia. Jestem Nel. Wyciągam do niej rękę. Właśnie, warto się przedstawić. Ja jestem Aleksiej. Gdzie me maniery? Ja jestem Ruben. Ja jestem Helena Druk. Miło nam. I Mi również jest miło. A pani mąż? Mój mąż nazywa się Baltazar. A, to miło nam poznać. No to kochaniutcy, idę robić. Dziękujemy. Ruvenie, opowiadałeś czasem o swojej wyspie, czy ten? Mówiłeś o palmach? Jakie tam jeszcze rośliny można znaleźć? Niesamowicie dużo roślin o wielkich, wręcz gigantycznych liściach. Na przykład mamy też ciekawą roślinę, która można powiedzieć żywi się muchami i innymi owadami. W sensie martwymi? Nie. Działa na zasadzie, że posiada taką kolczastą gębę,
którą otwiera i ładnym zapachem zaprasza do siebie owady. Gdy owad na niej usiądzie, powoli zamyka się, jak cela więzienna. To za szybko. Nel, ty zrozumiałeś coś tego, bo czy on powiedział, że roślina ma gębę Zgadza się. i zjada muchy? Bardziej rozpuszcza je z kwasem. To jeszcze pluje kwasem? Nie pluje, ale wytwarza. Kiedy owad Robicie coś z tego kwasu? nie... To jest dosyć słaby kwas. W sensie rozpuści owady, ale żeby był jakiejś wartości bojowej, niezbyt. Nawet w dużych ilościach? Problem właśnie też jest taki, że one wytwarzają go bardzo mało, więc trudno by było zgarnąć dużą ilość. Poza tym to tylko roślina. Człowiekowi nic nie zrobi. Ale i tak mieszkacie tak daleko, a jednak muchy i tak macie. Niesamowite. Najwidoczniej te wścibskie owady po prostu podążają zawsze za inteligentną po prostu istotą. Są wszędzie. Słyszałem taką bajkę. Jeśli chcecie, to wam mogę opowiedzieć. A bardzo Proszę proszę. bardzo. Przyszedł pewnego razu, pewne królestwo, nawiedziła plaga much. Król powiedział, rozdał orędzie do swoich wszystkich poddanych, że jeśli ktoś coś zrobi z tymi muchami, dostanie olbrzymią nagrodę. Zgłosił się do niego pewien mędrzec z białą brodą, pochylony w kapturze i powiedział: mój panie królu, niemożliwe jest pozbycie się much, ponieważ muchy podążają za ludźmi wszędzie. Nie ma miejsca, wszędzie gdzie ludzie, tam i muchy. Król nie uwierzył. Rozkazał natychmiast osiodłać swoje konie i wziął ze sobą mędrca na wyjazd do odległego kraju, gdzie ludzka stopa nigdy nie stanęła. Usiedli tam, zaczęli jeść posiłek i po chwili do ich pysznej potrawy przyleciał pierwszy bzycący owad, będący właśnie muchą. Na to król staje, spodrywając się ze śmiechem: widzisz, mędrce? Nawet w takim miejscu, gdzie żadna ludzka stopa nigdy nie stanęła, nawet tu są muchy. Na to spokojnie mędrzec odpowiada: nie wiem jak królewska mość, ale ja uważam się za człowieka. Taki na to zamyślony król pomyślał i przyznał mędrcowi, że jego twierdzenie jest niemożliwe do udowodnienia, ale i obalenia. Nie wiem, co jest dalej, bo zwykle zasypiałem, jak matka mi kończyła opowiadać tą historię. U nas zawsze mówiło się, że muchy lęgną do gówna. Czy w takim razie ludzie? Nie kończ, Rubenie. Ja tak właśnie zastanawiam się, ale chyba w waszych wyspach nie ma ludzi. To do czego legły tam te muchy? Nie no, jacyś ludzie są. Pojedynczy, ale są. Większość z nich to podróżujący kupcy. Oj, już Lloydzie, wiesz, że tylko żartuję. Wiem.
Wchodzi starszy mężczyzna do karczmy. Heleno, dla mnie zupa. Dobrze, Denisie. Prowadzam go wzrokiem do stolika. Siada, zakłada sobie serwetkę. Za koszulę. Jest w takim szarym fartuchu na tej koszuli. Helena przynosi wam wasze jedzenie. To tak, placuszki i naleśniki i jajka. Dokładnie. To będą 3 sztuki. Płacę. Płacę też jedną. Ja też jedno. Na zdrowie wam. Na zdrowie. Niech dni będą lepsze. Bardzo dobre tutaj. Muszą mieć naprawdę dobre ziemniaki w okolicy. Nie uważacie to za dziwne, że wszystkie... Zabieram od Lloyda jeden placek. Że on jest taki duży, nie? To jest jeden taki na talerzu. Kawałek. Faktycznie dobre. Nie uważacie to za dziwne, że wszystkie warzywa i owoce tak szybko zniszczą, a ziemniaki można rzucać, zostawiać w piwnicy, zagrzebać pod ziemią, no wszystko z nimi zrobić, a i tak będą cały czas wspaniałe? Myślę, że właśnie z tego powodu są tak popularne. Bo są wszędzie. I są dobre i można z nich wiele zrobić. Zdecydowanie. Chociaż ja preferuję owoce. W mojej wiosce był pewien wariat, który powiedział, że on będzie robił mąkę z ziemniaków. No, wariat totalny. W sensie wszyscy się z niego śmieją, pewnie do dzisiaj. Ale on się uparł i bez młyna próbuje zrobić mąkę z ziemniaków. Dało mu się? Nie, z tego co wiem, to nie. No ale co to jest w ogóle za pomysł? Szalony. Ale kto wie? Już myślę, że dziwniejsze rzeczy były wymyślane. No, jakbyście mnie zapytali jeszcze te 1000 lat temu, powiedzmy, to powiedziałabym wam nie, elfy nie mogą latać. A dzisiaj? Właśnie jak cały czas nie mogę, już opowiadałaś nam o tym, ale to jest po prostu... Widziałeś wykonanie. Wielki liść trójkątny, umocowany z patykami. Elfy są lekkie. Całym szacunkiem, ale to brzmi po prostu jak rzecz, którą by zrobiły krasnoludy. Znaczy, że są mniejsze i możliwe, że... Nie tylko krasnoludy lubią wytwarzać. Widać, że to prawda. Przykładowo, osobiście uważam, że elfickie oręże jest lepsze od tego krasnoludzkiego. Poważne twierdzenie. Nie zgodzę się z twoją opinią. Nie wypróbowałeś nigdy elfiego Właśnie. oręża. Równanie, ile mieczy? Ale znam się na orężu. A widziałeś kiedyś elfickie oręże? Prawdziwe elfickie oręże? Widziałeś kiedyś elfickiego żołnierza? Byliśmy w Eridans Crossing, więc coś widziałem. Ale nie byliśmy w żadnej ze stolicy Airolanu. A No właśnie. to dopiero jest oręże. Moim zdaniem po prostu oręże krasnoludzkie jest wytwarzane z innym priorytetem niż oręże elfickie. Ale poczekaj, bo... Elfickie z tego co widziałem, ma być bardziej wyważone, lekkie i przyjemne w użyciu, a oręże krasnoludzkie ma silnie uderzać i dobrze chronić. Po prostu jest różnica wymagań. A propos właśnie wyjazdu do Airolanu. W świetle tego, co ostatnio słyszeliśmy, domyślam się, że nie chciałabyś tam wracać. Dobrze się domyślam, czy... Tęsknię za Airolanem. Ale jak mówiłam, wyruszyłam stamtąd, bo było mi wstyd.
To nie tak, że nie mogę tam wrócić, po prostu nigdy nie próbowałam tam wrócić. Boję się, co mnie tam czeka. Co nie zmienia faktu, że mam osoby, mam przyjaciół, sąsiadów, znajomych, do których chciałabym jeszcze kiedyś zobaczyć. Tam było całe moje życie. Mój dom. Moje drzewa, moje wzgórza, nawet moje wody. Jakbyś bardzo wiele straciła, odjeżdżając stamtąd. To nie była łatwa decyzja. Domyślam się. Nie chciałem tego sugerować. Jeśli tak było, to przepraszam. Nie zasugerowałeś niczego. Po prostu, jak już powiedziałam, boję się tam wrócić. Boję się, że wrócą wspomnienia, których nie chcę. Boję się, że osoby, które znały moją matkę całe życie, będą patrzeć na mnie gorzej, bo jestem z jego krwi. Jestem w połowie jego rasą. Czy jakbyśmy pojechali tam z tobą, myślisz, że to mogłoby ci pomóc? Być może kiedyś. Poza tym Irolan jest duży, a ja nie ukrywam, nie mieszkałam w jego centrum, a raczej na obrzeżach. Można powiedzieć, że przy granicy z państwem mrocznych elfów. Mała wioska o nazwie Indhill. Stamtąd pochodzę. Indhill. To było przy jakimś z tych stolic, o których słyszeliśmy? Mm, Nie było to daleko, to na pewno, ale nie do końca przy samej stolicy. Jak mówię, to było bardziej na granicy. Jak ci to wytłumaczyć? To było na granicy z Ikczal, czyli państwem mrocznych elfów, co mogę powiedzieć ciekawostkę. Ikczal oznacza pod domem. Słyszałem tego, to z elfickiego, prawda? Zgadza się. Ponieważ Ik oznacza pod, a czal przystań, dom. Brzmi jakby znacznie więcej się tam działo pod powierzchnią, tak na chłopski rozum. Ale nie wiem. Nie znam za dobrze kultury mrocznych elfów. A chciałabyś? Ojciec mi co nieco opowiadał, ale to miejsce nie wydaje się być najprzyjemniejsze. Pewnie kiedyś tam pojedziemy. Jeżeli chcemy mieć tyle przygód, co pani Krysia. No właśnie, to jest niesamowite, jak ona, po prostu te jej opowieści w ogóle. Nie mogę się nie zgodzić. Lloyd właśnie kroi ostatni kawałek swojego placka. W każdym razie można powiedzieć, że Indhill jest o tyle specyficznym miastem, że graniczyło po części z księstwem jednorożca, o ile dobrze pamiętam, dlatego łatwo mi było dostać się do Timberwood. Graniczy trochę z Ikczal, czyli państwem mrocznych elfów. I o ile mnie moja pamięć geograficzna nie myli, graniczymy również trochę z krasnoludami. Prawdziwe miasto na rozstrajach. To prawda, dlatego również łatwo było mi się dostać do jednego z krasnoludzkich miast, ale to już wam mówiłam. Tak, to naprawdę dobra historia. Pamiętamy. No i blisko było do Eridan's Crossing, ale to rzadko bywałam. Właściwie to byłam raz i znalazłam dużo powiedziane.
Modliłam się tylko, aby nie znalazł mnie pewien mężczyzna prowadzący antykwariusz w tamtym mieście. Też musi być jakaś mocna historia. Znowu ściszam głos. Ukradłam od niego książkę. Pytam się tak trochę się też nachylam. Było warto? Wyciągam ją na stół i widzisz, że jest to dość tajemnicza książka o Sarelamie. O! To ciekawe. Chciało za nią bardzo dużo. Nie było mnie stać i nie miałam też czasu, żeby zarobić, więc zdarzył mi się wypadek. Tknęłam się i tyle. Będę mógł zobaczyć? Tak w jakimś wolnym czasie? Jak najbardziej. Dziękuję. Chowam ją z powrotem. Alex właśnie wkłada do ust ostatni kawałek placka. Muszę przyznać, jestem fanką tutejszych jajek. Mam nadzieję, że żadne z nich nie pochodzą od twojego kurczaka. Raczej nie. No, sam rozumiesz, dlaczego mam taką nadzieję. Wątpię, żeby martwy kurczak znosił jaja. Ja wątpiłam, żeby martwe kurczaki istniały. I To też dobry argument. oboje się pomyliliśmy. Wolałbym się nie mylić. Trochę też się nachylam. Obstawiam, że on jeszcze wróci. Oby nie. Obyś ty się mylił. Zobaczymy. Choć kto wie, może wrócił, żeby nam coś powiedzieć. Może to była za szybka decyzja, żeby się go pozbyć. Ja jej nie żałuję. To już wiemy. Ale... Kury, serio? Skąd w ogóle Dobra, ten nieważne, strach? nie oceniam. Nie, poczekaj. Skąd ten strach? I ja jestem ciekawa, nie wiem, dziobnęła cię? Narobiła ci na nogę? A czemu? Ne. Złożyła ci zgniłe jajko? Oho. W każdym bądź razie, a dlaczego niektórzy boją się wysokości? Po prostu tak mają. Boję się spaść? Bo jak spadniesz, to zginiesz? A ja boję się, że kura mnie zadziobie na śmierć, na przykład. Jest to po prostu niewyobrażalnie niewyjaśnialny strach. Nie ma przed tym żadnej ciekawej historii. Po Może prostu ktoś na ciebie rzucił klątwę? to by była naprawdę do dupy klątwa. Komiczna klątwa. To by była komiczna klątwa. Po co w ogóle ktoś miałby nadstawiać karku, żeby taką klątwę rzucić? No nie wiem, może to był dla ciebie ktoś ważny. Nie, u nas A może przez to, że zjadłeś jajko? Ta klątwa po prostu powstała i akurat padło na ciebie, przypadkowo. Albo ktoś w przyszłości rzuci na ciebie klątwę, że zabiłeś Chi. Albo. sam już nie wiem, co myśleć. Czemu Chi? Właśnie, Chi? nazwałeś go. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Jakoś tak... Jak zobaczyłem to zwierzę, to tak pierwsze, co wpadło mi do głowy. Chi, 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 chi. Trochę tak wydawała taki dźwięk. Chi, 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 chi. Ja skończyłem jeść. Jak... Ruben też odstawia swój talerz, odsuwa go od siebie. Ja też. I przeciąga się. Nel również kończy posiłek. To co robicie? Co chcecie dalej robić? Dalej ja z Ruwenem pójdę zakupić makijaż u pani Mirandy. Znaczy rzeczy przydatne do makijażu. A Lloyd pójdzie do pana Witolda. Tak.
I jeszcze po drodze chcielibyśmy kupić parę zapasów na drogę dodatkowo. No dobrze. Macie oboje równo, jakby to powiedzieć, sklep, naparstek. Witolda jest bardzo blisko straganów, więc będziecie równocześnie. Zakładam, że na początku jednak będzie Lloyd. Zapiszcie, co chcecie sobie kupić, a ja potem wam podam cenę. Lloyd. Chodzę do środka, do naparstka. Dzień dobry. Jak tam buty? Nie no, wspaniale. Jak pokazuję, troszeczkę tak podnoszę i świetnie się sprawują. Oj, trochę by się przeczyścić przydało, co? Może rzeczywiście tak pan uważa? No, widać, że pan w błocie był trochę. Jak to poszukiwacze. Jak pan może wie, jestem kapłanem Aszy. Ha? I tak się zastanawiałem. Wydawał się pan bardzo otwartą osobą, jak ostatnio rozmawialiśmy. Czy może mógłbym pana zainteresować wyznaniem Aszy? Kiedyś mi trochę babka opowiadała o Aszy, ale niewiele wiem. Chętnie posłucham. Wspaniale. To ten pan da te buty, a ja poczyszczę i pan mi opowie. Dobrze, tak możemy się umówić. Jest jakieś miejsce do... Tak, jest taborecik normalnie, nawet parę. To siadam, zdejmuję buty. Nie wiem, daję mu je jakoś... Nie, Podchodzi do ciebie, po prostu zabiera je, bierze szczotkę z gęstym włosiem. Więc Asha jest Bogiem, który tworzył świat nasz, który nas otacza. Przewodzi istotą na każdej etapie życia, jak narodziny i na całym życiu patronuje Asha, czyli niezależnie czy to jest życie człowieka, elfa, to Asha ma na względzie, żeby to życie trwało, to życie przetrwało. Zależy jej na pokoju ze wszystkimi. I dla mnie Asha jest po prostu podstawą, fundamentem. Szoruje buty. Po prostu mojej moralności. Jeśli widzę życie, to Chłopcze, tak w prostszych słowach. Bo mówisz bardzo jak z ksiąg. Ja trochę nie rozumiem. jak pan widzi, młody jestem. Jaka różnica pomiędzy Ashą a Elratem? Jak pan może wie, Elrad nie stworzył ludzi. Zrobił to Ilad. Niedawno się dowiedziałem. I Elrad potrzebował wyznawców. I Ilad chciał, żeby człowiek był wolny. Przynajmniej tak ostatnio usłyszałem. I to pasuje do natury człowieka. A tak prościej to po prostu pasuje do bycia człowiekiem, bycia wolnym. I uważam, że największą miarą wolności
dla człowieka jest możliwość oszczędzenia życia. To właśnie mówi religia Aszy, że życie jest najważniejsze. Mądre to słowa, na pewno. Wszakże każda wojna kończy się tylko i wyłącznie zgliszczami. Po obu stronach, prawda? Prawda, prawda. To trzeba rozmawiać, a nie sięgać za oręż. Ale jak toż przetłumaczyć prostemu chłopowi, by wiedział? Ach, te czasy. Prawda? A co to trzeba robić dla takiej Aszy? Asza jest po prostu szczęśliwa, jeśli żyje się swoją pełnią życia, mając szacunek dla innych. I to właściwie tyle. Szacunek dla życia jest dla niej najważniejszy. Pokłonów żadnych nie skłaniać? Żadnych darów? Właściwie to nie. Oczywiście jak każda matka chce, żebyśmy z nią rozmawiali, żebyśmy się do niej modlili, ale do modlitwy z nią nie potrzeba świątyń, nie potrzeba wymyślnych rytuałów. Ona słyszy to, co ty mówisz bezpośrednio do niej w modlitwie. Bo ona jest wszędzie. Aha. To bardzo proste. A co trzeba zrobić dla takiej Aszy? W sensie, A to z jakichś żadnych tego niekorzyści nie wyniknie? niekorzyści z wyznawania Aszy? No, jak tak ale rata. No, przyznam, że nie szukam zwady nigdy z nikim. Dlatego też pytam. Religia Aszy jest powszechnie akceptowana. Nawet wśród ludzi. Tak myślę przynajmniej. Jak pan słyszy, wyznawcy Aszy nie szukają z nikim zwady. Są nastawieni pokojowo. Z niekorzyści naprawdę szczerze nie przychodzi mi nic do głowy. Gdzie mógłbym poczytać coś na ten temat, dowiedzieć się jeszcze? Są jakieś kościoły? Ponieważ Też trzeba drugiego dnia tygodnia się modlić? nie, to tak nie działa z Aszą. Asza ma swój własny dzień. Tutaj to jest pewnie odpowiednik ostatniego Aż dnia. Ażdy, tak. No tak, przecież nie pomyślałem nigdy. Ale ponieważ Asza nie patronuje żadnej bezpośrednio rasie, to jej kościoły, jej kaplice są znacznie rzadsze od reszty bogów, którzy na terytorium swoich własnych ras mają pewnie większą, więc wiem na pewno, że w Talonguardzie działa pewna organizacja związana z Ashą, z jej konkretnym aspektem staruchy. Może tam byłoby więcej informacji, że Dobrze, rozejrzę się. Buty gotowe. czy jak następnym razem wrócę do Talonguardu, to
będę mógł wrócić i jeszcze porozmawiamy? Chętnie posłucham. Staram się dowiedzieć w wolnym czasie coś na ten temat. No to wspaniale. Dziękuję bardzo. Sztuka złota się należy. Wyjmuję sztukę. Dodałem trochę preparatów z woskiem, żeby wilgoć nie wchodziła. No właśnie, jak pięknie pachnie miodem. No, Dziękuję bardzo. Na pewno sztuka, a nie więcej za tą nie, taką nie, 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 nie. Nie, w Dobrze. porządku jest, w porządku. Także miłego dnia. Miłego. Dziękuję za rozmowę. Wychodzę. Dobrze. Przechodząc do was, nabyliście co z targu? A tylko pół kilo sucharków chcieliśmy. Nie ma czegoś takiego jak sucharki. W sensie ten suchy chleb u tego mężczyzny, u którego zawsze kupujemy jedzenie. U niego nie ma suchego chleba. Mówiłem, że tam nigdy czegoś takiego nie było. Nie, moi drodzy, to nie D&D. Okej, jakieś krakersy albo orzechy w takim razie. Orzechy jak już. To niech będą orzechy. Mózgowe. Okej. Ruwen? Ja tylko białą farbę od Mirandy. Czyli nie kupujesz żadnej żywności? Nie. Pół kilo orzechów to jest... Powiedzmy, że sztuka złota. Okej. Co do Mirandy, to akurat wejdziemy. Wchodzicie do sklepu. Jak zawsze pachnie różnymi chemikaliami, ziołami. Widać wiele naszyjników, medalionów, jakichś paciorków. Najróżniejsze rzeczy. Przez jakieś pióra, po kwiaty stojące w wazonach. No jest ta stara babcia, tak? Srebrne włosy związane w kok. Zapewne długie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy zakupić coś, czym byśmy mogli pomalować twarz, na przykład jakąś białą farbę dla Do twarzy. towarzysza. Och, jak najbardziej, wapienna farba. Ile by mnie... Pudełeczko tutaj. A taka farba kosztuje 2 sztuki złota. To poproszę. Dobrze, dobrze. Czy coś jeszcze będzie? Ja bym chciała czerwoną farbę natomiast. A, czerwono. I Czerwona będzie 4 sztuki. dobrze, a czy jest coś, czym mogłabym malować oczy albo usta? Ale tak, mamy jeszcze... Znaczy, tą czerwoną można, tą białą zresztą też. Jeszcze czarną, proszę, jeżeli jest. Czarna jest, jak najbardziej. A czy do tej białej te farby jest jakiś pędzelek? O, właściwie to nie, ale mogę dorzucić. Taki malutki. Tak, tak. Taki właśnie byłby najlepszy. I jeszcze czarna to będzie... Czyli tak, za tą białą 2 sztuki, za tą czerwoną 4 sztuki i za czarną również 4 sztuki. Płacę swoje 2 sztuki. Płacę moje 8? Mhm. No to proszę tutaj. To się nie tak ciężko zmywa. Trzeba troszeczkę siły, bo to tak olejnie. Ale bezpieczne to jest. Powinno starczyć na długo. No i wiecie, to jest tak mniej więcej wielkości takiej małej puszki. Więc na sporo starczy. Konsystencja tego w środku jest taka lekko olejna. Zwarta. Jakby wyschło trochę, to trzeba nawilżyć. Można albo głównie wodą, jakąś czystą. Dobrze. Dziękujemy pani za tą radę. Dziękujemy. A jeżeli to nie kłopot, czy mogłabym zakupić jeszcze 2 takie pędzelki, jak pani dała Ruvenowi?
O, no dobrze, to będzie jeszcze sztuka złota za 2 pędzelki. Macej. Proszę bardzo. No i daję ci takie drewniane pędzle z włosiem. Takie cienkie, nie? Takie małe. Jak do malowania obrazów takiej małej grubości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również Miłego dnia. i miłego dnia. Do widzenia. No i wychodzimy. No i kierujemy się pewnie do sklepu na Parstek, zobaczyć, czy Lloyd tam jeszcze jest. No to łapiecie się z Lloydem, bo to jest wszystko bardzo blisko siebie, te akurat sklepy i ten targ. No, to możemy ruszać. Możemy ruszać. Wszystko załatwione. No to ruszajmy. Idziemy do wozu. Bierzemy konie z zagrody. W momencie, w którym Lloyd, ty bierzesz już lejca. Lloydzie, czy mógłbyś mi pożyczyć twoje lusterko? Jasne. Biorę całą moją torbę, przerzucam do tyłu przykładem. Jest gdzieś w środku. No i wyciągam lusterko i maluję. Patrzysz do środka tej torby? Tak. To tak w sumie jest, tej torbie jest poza tym mapa okolicznej i coś bardzo mocno opakowanego w materiał, ale nie wiesz co to. Nie będę za tam grzebać na razie. Wyciągam lusterko i przeglądając się maluję swoje barwy. Czyli kreskę u dołu twarzy idącą od ust do brody i od czoła kończącą się przed brwiami. Kończysz, Nel. Mógłbym też użyć? Jak najbardziej. I w momencie, w którym skończę, oddaję Ruvenowi. Ruwen natomiast maluje sobie na twarzy, można by powiedzieć, drzewo, tylko nie liściaste. Można by też połączyć to z wyglądem korzeni rozchodzących się od nosa i góry policzków Ruvena, wchodzące coraz wyżej. Nel i Lloyd zauważają, że to jest to jest dokładnie ten sam wzór, który narysowany miała wybranka Ruvena z jego notatnika. No, wyszło dobrze. To co, gotowi do drogi? Już na wozie. Chcę tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jesteście trochę odwodnieni. Wczoraj niewiele piliście, o ile w ogóle. I dzisiaj również nie piliście nic. Ale jest koło piekarni studnia. To pobiegnę jeszcze szybko napełnić sobie bukłak. No, a ja pobiegnę napić się po prostu z niej. Wezmę moją szklaną butelkę po cydrze, napełnię ją, a wcześniej po prostu zaspokoję pragnienie. Takie teraźniejsze. Dużo wody napiję się. Dobrze, no. Ta szklana butelka jest z korkiem, nie? To trzeba będzie trochę siły, żeby ją otworzyć i przydałoby się do tego jakiś nożyk albo coś takiego, co by ci pozwoliło zrobić to łatwiej. No nie mam niestety czegoś takiego. Ale masz sojuszników. Macie może coś do podważenia tego korka? Rzucam ci mój nożyk do papieru. Przed nogi. Chylam się, biorę. Pyk. Pyknięciem korek odlatuje. O! Idę go. Zbieram z ziemi. Pocieram o szatę. Jak nowy. Lloyd, właśnie. Musiałam wyrzucić twoją manierkę. Zastanawiałem się, gdzie ja ją zgubiłem.
pamiętasz, że zabrałam krew tego stworzenia w nią. No jasne. Nie była już dobra do użytku. Wyświadczyłam przysługę, że ją wyrzuciłam. A kiedy Wydało. była dobra do użytku? W sensie ta krew. Zanim nie wziąłam krwi. Mm. Muszę zaopatrzyć się w jakieś fiolki. Będą zdecydowanie lepsze niż skórzany bukłak. Akurat Lloyd miał metalową, porządną manierkę, więc tym bardziej szkoda. Niestety. Wielka szkoda. Mam nadzieję, że nie była istotna, ani nie była rodzinną pamiątką. Nie była, ale... Nieważne. Jak miałeś z nią jakąś historię, to chętnie posłucham. Możemy dalej... Znaczy, możemy pojechać do krasnoludów, może jeszcze ją mają w jakimś koszu. Wątpię, Nel, minął już tydzień, odkąd tam byliśmy. Ale gdzieś śmieci muszą wyrzucać. Nie chcę wyjść tutaj na tego skąpego, ale znaczy, że mi wisisz ma jedną manierkę. Właściwie to tak. No dobrze. Ale dobra ta woda tutaj. Ale chyba... Dawno nie piłem. Musimy się pilnować, nie możemy ciągle zapominać o piciu i pożywieniu się, bo skończymy martwi. Ale by cudownie było, gdyby na przykład ten zegarek mógł tak przypominać o rzeczach. Tak, co godzinę będzie nam przypominać, żebyśmy się napili. Szklankę wody dziennie. Chyba nawet więcej niż szklankę. Też mi się tak wydaje, Lloydzie, że szklanka to trochę mało. Kufel. No ale to jest tylko niestety abstrakcja, bo nie mamy tego. Takiej No. opcji nie mamy. Może kiedyś krasnoludy coś takiego wymyślą? Czy zmierzacie już do powozu? Tak. Tak. Dobrze. No to zabieracie już konie, zakładacie lejce, wszystko jest na pace. Jak prowadzisz konia? W którą stronę świata? Południe. Dobrze. Natomiast masz rozwidlenie od Talonguardu. Możesz jechać na stronę, która jest bliżej Cockstone, albo stronę, której nie znasz. Czy moja mapa mi pomaga w tym? To jest Rozeznać? właśnie to, co ja ci mówię na bazie twojej mapy. Tej mapy, co dostaliśmy od pani Krysi? Nie. Tą, którą kupił od sprzedawcy, jak jechał. Poczekaj. Chyba w tą drugą stronę, nie do Cockstone. Dobrze. Rzuć po prostu na wiedzę. Dobra. 6. Nie jesteś pewien, nie twoje rejony. Wydaje mi się, że w tą nie do Cockstone, tylko tą drugą. To jedźmy w tą drugą. No dobrze. A ja chciałbym otworzyć tą mapę od pani Krysi. Co ona pokazuje? Ona pokazuje drogę, czy miasto samo w sobie? Mapę od pani Krysi? My dostaliśmy mapę od pani Krysi? Nie dostaliście żadnej Nie. mapy od pani Krysi, nie. Nie wiem, może mi się coś wydaje? Mi się wydawało. Wydaje ci się. Okej. No nic, jesteście w drodze. Spędziliście już troszeczkę czasu w drodze. Przejeżdżacie koło gór. O dziwo. Góry. Czy jesteśmy pewni, że jedziemy w dobrą stronę? Czemu nie? Nie. Po prostu jeden szczyt akurat wyróżniający się na tle wielu równych polan. Ta góra wydaje się posiadać wiele elementów wskazujących na to, że to może być miejsce przeznaczone jako skupiska wiary w Elrata. Widać wiele słonecznych krzyży, czyli krzyż
który jest zamknięty w okręgu, ale w górnej części, nie w całości. Wiele elementów tutaj, kościoły, rzeźby przedstawiające kapłanów Elrata. Czy jedziecie dalej? Tak, tak. Ruwen w tym czasie chce sobie na powozie próbować wytworzyć runę. Czy za bardzo powóz skacze, żeby było to w ogóle możliwe? Nie, no bez przesady, tutaj są drogi wyłożone jako takie, jak na Imperium. To Ruwen spróbuje wytworzyć runę. Dokładniej runę Berserkera. Berserker. Berserkera. Mhm. Dobrze. Rzuć zatem na swoją wiedzę. Trzynaście. Nie zajmie ci to długo. Powiedziałbym, że około pół godziny. Mhm. Dobrze. Kiedy skończy wytwarzać tą runę, jeszcze Opisz spróbuję... im, jak to wygląda twoja praca z tym. Bo nikt tego nigdy nie widział. Widzicie, jak Ruwen wyciąga małą, czarną, domyślacie się, że jest to węglana tabliczka, bo jest dosyć krucha. Po czym, skupiając swoje siły na niej, delikatnie, młoteczkiem i małym, brakuje mi słowa, dłutem. Dziękuję. Powoli ryje w tej tabliczce symbol krasnoludzi, jak możecie się domyśleć. I widzicie, że Ruwen przepływają przez niego emocje, emocje, które przelewa jakby w tą runę. Widzicie, że zaciśnia swoje mięśnie, napina je bardziej, pokazując jakby swoją siłę, pokazując swoje oddanie, męskość. I po jakimś czasie, po wyryciu tego symbolu, po przelaniu tych wszystkich jego uczuć i fizycznych umiejętności, runa zaczyna delikatnie świecić Na pomarańczowo. na pomarańczowo. I Ruwen odkłada swój młoteczek i dłuto, podnosi tą tabliczkę i uśmiecha się trochę jak takie małe dziecko, które pierwszy raz dostało coś od mamy. To działa! Udało się! Rzeczywiście świeci. Nel, zobacz! Wow! Patrzę właśnie, co właściwie zrobiłeś? Wiktor nauczył mnie robić runy. Nie wiedziałem, że tak szybko się nauczę. Muszę być nieźle inteligentny. To nie wątpię. Wiem, wygląd nie wskazuje, ale... trzeba na nią uważać. Gratuluję. A dziękuję bardzo. Zresztą te runy nie będą tylko dla mojego użytku. To znaczy? Myślę, że ta akurat, i tak przygląda się jej, pasuje bardziej do ciebie. I podaję ci tą runę Berserkera. Złam ją, jeśli będziesz chciała zadać potężny cios przeciwnikowi. Nie mi. Dziękuję. Dziękuję zatem. Aczkolwiek uważaj, bo twoja zbroja zamieni się wtedy w węgiel. Więc poświęcasz całą swą obronę na ofensywę. Poczekaj, czy próbujesz mi powiedzieć, że moja zbroja spłonie, kiedy tego użyję i już nie będę mieć zbroi? Nie. Tylko na czas działania tej runy. Ach, Spokojnie, wróci cała i zdrowa. a ile właściwie działa?
Około 12 sekund, 15. Aczkolwiek w każdym momencie możesz ujarzmić swój gniew i siłę, aby dezaktywować jej działanie. Czy właściwie Mechanicznie. No. Mechanicznie działa 2 tury. Okej. Czy ja mogę ją przełamać, żeby działała? Czy musiałbyś to zrobić ty i mi wręczyć przełamaną runę? Kto ją przełamie, ten otrzyma jej moc. Więc jeśli ja ją przełamę, to tylko ja mogę z niej korzystać. Rozumiem, bo właściwie to myślałam, że tylko... W sumie nie wiem, jak... Wyobrażam sobie trochę inaczej po prostu. Myślę, że jesteś na tyle silna, żeby przełamać węglową tabliczkę. Bez przesady. Myślę, że Nel to nawet stalową. Co jakieś runy ze stalowych płytek? Domyślam się, że mogą być, aczkolwiek nie słyszałem. Tak jak mówię, dopiero zacząłem się tak naprawdę uczyć runotwórstwa. I tak świetnie ci idzie. Dziękuję. I Nel chowa tą runę do mniejszej torby. Tak, żeby była pod ręką. A teraz pozwólcie, że wezmę się za drugą. Spróbuję przynajmniej. Próbuj. I I tym razem Nel uważnie patrzy na to, co Ruben robi. tak, i zauważysz, że na tej pierwszej tabliczce ten znak był bardziej taki kwadratowy, jakby miał ostre linie, był można powiedzieć niedokładny, aczkolwiek w swej budowie dosyć ładny. Tak jak rzeczywiście ktoś by chciał go tak zrobić. Natomiast na drugiej runie, czyli będzie to runa niematerialności, Ruven używa krzemiennej. Przepraszam, sprawdzę. Kwarcowej. Kwarcowej. Co z tym sprawdzasz? Właśnie, gdzie ja mam te kwarcowe tabliczki? Czy ja mam je mam w małej torbie, przepraszam. Czyli Ruven ryje rzeczywiście teraz w kwarcowej tablicy, która, jak możecie się domyślić, jest twardsza niż węgiel. I pomimo tego Ruven wydaje się nie przykładać w ogóle siły do młoteczka i dłuta. Ta runa jakby rzeźbi sama siebie. Symbol na niej jest bardziej delikatny, okrągławy, nie ma ostrych końców i Ruven wydaje się bardzo, ale to bardzo relaksować przy jej tworzeniu. Słuchać poświerkiwania ptaków, delikatnie głaskającego jego włosy wiatru. I po jakimś czasie runa znowu zaczyna świecić. Tylko na jaki kolor? Na blady biały. Rzuć jeszcze proszę Wiedzę. na tworzenie, tak. Słuchaj, bo dopisałem to teraz. Ze względu na to, że ty jesteś tarczownikiem run, dostajesz z tej subklasy biegłość do narzędzi, więc masz teraz do rzeźbiarstwa samego w sobie +2. Więc to plus twoja wiedza. Tak to rozwiązałem. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Spróbujmy. 16. No to już też tak z 20 parę minut na spokojnie sobie tworzysz. I kolejne 10 many. No i jak już Ruven wytworzył tą kolejną tabliczkę, też znowu cieszy się niezmiernie i przegląda się jej bardzo dumny z siebie zresztą. Niesamowite. Tam ma kolor twych włosów. Ciekawe. Z tego, co powiedział mi Wiktor, ta służy do... Powiedzmy, że zatrzymuje walkę. Z tego, co Wiktor mi tłumaczył,
przez następne około 15-20 sekund lub 30 może nawet nikt nie będzie mógł zranić mnie ani nikogo w niewielkiej odległości ode mnie. Aczkolwiek będzie mógł mnie i innych poskładać do kupy. To się przyda dla Lloyda. Zgadzam się. Co? Nie mogę na was cały czas patrzeć, muszę patrzeć na drogę. Rozmawiamy, że będziesz miał dużą pomoc w swoim fachu podczas walki. Do której, miejmy nadzieję, będzie dochodziło jak najrzadziej, prawda? Oczywiście, Lloydzie. Oczywiście, Lloydzie. No i Ruben chowa tą runę niematerialności do swojej małej torby. Przed wami rzeka. Mały pomost. Można teraz lepiej zaobserwować ten cały klasztor. Ewidentnie Elerata. Wielu mnichów. Pewnie dużo osób się tutaj szkoli. Ładne, białe budowle. Przypominające to, co Lloyd widział w tamtej kaplicy w Talonguardzie, tylko że powiększone Wiele razy. o wiele razy i o znacznie większą ilość. Piękne miejsce, czyste, zadbane. Drzewa zaczynają pięknie rozkwitać, ponieważ mamy wiosnę. Całe to miejsce tak pięknie zielone. Trawa jest zdecydowanie soczyściejsza niż w okolicach nawet Talonguardu. Jest bardziej zielona. Miejsce jest wypełnione ptakami, gołębiami, białymi, wzbijającymi się nad drzewami tutaj w okolicy. Moglibyśmy tutaj zrobić przerwę. Tak już jedziemy od dłuższego czasu. Nie, lepiej nie. Myślę, Lloydzie, że po prostu zamień się z Nel. Odpocznij. Tym razem ja poprowadzę konie. Jak mnie nauczycie prowadzić konie, to chętnie będę się też z wami zmieniał. To chodź do przodu, zmieścisz się. Pokażę ci, jak to robić. A ja się prześpię przez chwilę. Pewnie, Lloydzie, nie krępuj się. Pewnie, im szybciej, tym lepiej. I siadam z przodu. Ja również. Obserwuję, jak Nel traktuje konie, jakimi prowadzi. Ale i tak naprawdę nie idzie spać, tylko sobie patrzy na chmury na niebie. Oj, są takie chmury kłębiaste, białe, piękne w tych okolicach. Każda przypomina jakiś inny kształt. Ta przypomina królika, ta przypomina wóz, tamta przypomina w sumie ten taki bawełnianą kukurydzę. To w cyrku był. Tak wyciągam rękę, próbując jakby tak wyobrazić sobie, że mogę ją złapać i zjeść. Widzicie, po jakimś czasie jechaliście. Jedziecie też od tej całej kaplicy, od tego wszystkiego znajdował się gęsty las. Piękny, liściasty. Z naprawdę obfitą fauną. Przejechaliście tą okolicę i widzicie na swoim horyzoncie jakąś oberżę. Widzicie, że zjechało się tutaj całkiem sporo osób. Z parę powozów, parę koni pozostawionych. Do czegoś się zbierają. Poza tym jest już późniejsza znacznie godzina. Jest takie późne popołudnie. Chcecie się zatrzymać i zobaczyć, co tam jest? Myślę, że jeśli tyle osób jest ciekawskich, to warto. Jak teraz się zbliżacie, widzicie dlaczego prawdopodobnie. Turniej w kości. Nagroda to 5000 sztuk złota. A ile to jest wpisowe? 10. O! W sensie 10 sztuk czy 10 000 sztuk? 10 sztuk. Od osoby?
Tak. Nie wiem, mnie pytasz? Mnie tam nie ma. Zatrzymuję pomóc. Jestem tylko waszymi oczami i uszami. Ruben po prostu wymówczo patrzy na Nel i uśmiecha się i kiwa głową. Myślisz Zatrzymujemy o tym się? samym, Co co się ja? dzieje? Tak, cicho, Lloyd. Po prostu rób, co ci każemy. Będziesz grać w kości. Zostaniesz zawodowcem. Dobrze. Nigdy nie grałem. Grałem. Widziałeś, jak ja z Rubenem gramy, Nie Chyba. widział. Słyszałem. Słyszał. ale widziałeś, jak ja grałam o kill off. O, i wygra... Musimy to. Jest... A... Czemu mówimy o kościach? Zaraz 5000... Jedziemy. I zatrzymuję Nie ma- powóz. Nel, uszczypnij mnie, proszę. Szczypię go mocno. No. Nie śnisz, Lloydzie. Ostatnio wygrałem z Nel, więc myślę, że jeśli z nią wygrałem, to tu to będzie kaszka z mleczkiem. Uznam to za komplement. Uznaj za co chcesz. Widzicie, że około 20 osób znajduje się przed i trochę w karczmie, w oberży. Oberża, moi drodzy, nazywa się Kapkana, przez C pisane. Drugie to też jest C, więc Capcana. Szyld. A ludzie są podekscytowani, każdy rozmawia o jakie szczęście dzisiaj mają. A jaka to będzie łatwa kasa. Wszystko dla mnie. Najróżniejszy po prostu ludzie bogatsi, biedniejsi. Słuchajcie, mam na tyle sztuk złota, żeby zapisać nas wszystkich, a jak wszyscy się zapiszemy, to mamy większą szansę na wygraną. Prawda? To prawda, ale moim zdaniem wygrywają głównie kanciarze, a to jest problem, bo my nimi nie jesteśmy. Boję się, z tego co pamiętam, są specjalnie wyważone kości, które zawsze upadają na pojedyncze numery. Trzeba obserwować graczy. Trzeba obserwować i trzeba kantować, bo tylko tak możemy wygrać. Spróbujmy, co mamy do stracenia? 30 sztuk złota. W tydzień to zarabiamy 400. No, zaraz do następnego zadania zarobimy 100 na głowę. No, nie ma się co martwić. I idziemy się zapisać. Idziemy. Starszy mężczyzna z długą brodą, naprawdę długą, bo sięgającą mu aż żeber. A państwo chcecie się zapisać? Zgadza się. I tak kładę 30 sztuk energicznie dosyć. Podaję ci taki trójkątny token. To jest dla was do udziału. Za każdą wygraną jeden taki, albo tracicie. Rozumiem. Czy kości są od państwa, czy własne? Własna. Dostajecie na start po 2 tokeny. A jak stracicie to oba, to przegrywacie. Daję im. Biorę swoje 2. Liczę szybko w głowie, ile jest gości. Się jak dużo jakby Z osób jest? 20 osób. 20 osób. To będzie 40 tokenów oprócz naszych. O, ale jakbyśmy dali sobie nasze tokeny jednej osobie, miałaby więcej szans. Poczekaj, ale to by było... Co? No się zastanawiam, czy to jest możliwe, że celowo przegrać w kości? Chcę tak uderzyć Lloyda w tył głowy i odciągnąć go po prostu. Au! Powiedziałeś to na głos. Przy tym gościu. No to jakby... Kurwa. Na głoś! Lloyd, czy ty planujesz... Jak już go odciągnę. Lloyd, czy ty planujesz sabotować nasze 5000 sztuk złota? Bo jeśli tak, Yeah!
Jeśli tak, to następnym razem do uderzenia Nel użyję runy Berserkera. Dokładnie. Proszę nie. Wychodzi mężczyzna. Jak patrzycie, ta oberża jest naprawdę ładna, dobrze zrobiona, stare drewno, żyrandole ze świecami. Pośród tego wszystkiego stół długi, także spokojnie wszystkich pomieści. Moi drodzy, dla każdego, kto się zapisał, darmowy poczęstunek, kurczaki i ziemniaki, do tego tyle piwa, ile jesteście w stanie wypić. Ja tak wystawiam rękę, żeby Ruben przybił piątkę. Przybijam pionę. Zaczynamy rozgrywkę za 50 minut. Dobra, Ruben, mamy teraz czas, żeby poćwiczyć. Razem z Lloydem możemy mu wytłumaczyć zasady przy okazji. Tak, zasady warto mu wytłumaczyć. Dodatkowo warto obmyślić jakąś taktykę. Spróbujcie zaobserwować gościa, który wygląda jakby miał wygraną w kieszeni. Na pewno ktoś taki się tu kręci. Myślę, że powinniśmy mu uważnie patrzeć na ręce. Ja myślę, że powinniśmy patrzeć na kogoś, kto wyrywa się sprzed tłumu i jest bardzo pewien siebie. Zgadzam się. Też- Ruben, masz swoje magiczne kości, prawda? Ściszam głos, jak to mówię. Magiczne czy nie, ostatnio darowały mi wygrane. Dobra, Nie uważasz, że tu jest coś dziwnego, że na przykład jest 10 sztuk złota, nagrodą jest 5000, a kości jest 20? To się nie pokrywa, że dostajemy darmowy poczęstunek. no i co z tego? Lloydzie, Darmowe myślisz jedzenie, o Lloyd. tym za dużo. Gardzisz darmowym posiłkiem. Nie, po prostu nie wierzę w darmochę. Ciesz się tym, co matka Masz, Syna oferuje. Lloydzie, mamy taką szansę na wzbogacenie się, zagranie w głupie kości. No właśnie. Poza tym, Lloyd, chodź, trzeba zacząć twój trening. Nie ma czasu do stracenia. Musisz być mistrzem do 40 minut. Dobrze, zaczynamy. Jak się gra w to? Nel, ty pójdź mu wytłumacz, a wezmę dla nas jedzenie. Okej, wróć do nas szybko. Zaraz będę. I Dobra. idę wziąć 3 porcje kurczaka i ziemniaków. I 3 piwa. Czy da się tam gdzieś usiąść tak, żebym mogła rysować na ziemi? Możesz w sumie przed samą oberżą. Okej, to idę w takim razie, prowadzę Lloyda i zaczynam rozrysowywać mu na ziemi. Okej, Lloyd, słuchaj. Zasady są bardzo proste. Jeżeli nie masz żadnej... Jeżeli, załóżmy, wyrzucisz kości, nie tworzących żadnego układu oczek, tak? Czyli nie masz ani pary kości o tej samej liczbie oczek, ani 2 par o tej samej liczbie oczek, nie masz nic. To jest najgorsze z całego układu, co może być. I cały czas rysuję. Jeżeli masz 2 pary kości o tej samej liczbie, to się nazywa para, tak jak już wcześniej powiedziałam. To jest całkiem nieźle. No i potem rysuję 2 pary, 3 pary i tu się zaczynają schody, bo jeżeli masz mały street, to oznacza, że masz kości od wartości 1 do 5. To jest mały street. Rozumiesz? Tak. Ale możesz mieć też duży street, który jest silniejszy od małego streeta. I to są kości, że na każdej z tych kości masz od 2 do 6. Dobrze, najtrudniej jest wyrzucić 6 na każdej kości, prawda? Niekoniecznie. W każdym razie potem jest 1 para, tak? Czyli na przykład masz 2 dwójki i 3 trójki. To oznacza fulla. Ale możesz mieć też... to jest już bardzo dobrze. To jest dosyć trudno wyrzucić. Najtrudniej jest wyrzucić pokera, czyli 5 kości o tej samej liczbie oczek, czyli załóżmy 5 piątek. Kareta to będą na przykład, nie wiem, 4 szóstki albo 4 dwójki. To jest kareta. I możesz... Na pewno wygrasz z przeciwnikiem,
jeżeli masz pokera. Chyba że będziesz miał na przykład pokera z samych dwójek, a twój przeciwnik będzie mieć pokera z samych trójek. Wtedy on wygra. Bo ma trójki, a nie dwójki. O, chyba rozumiem. No dobra. Czyli po prostu rzucam i w zależności co wypadnie, to wygrałem albo przegrałem. Tak, możesz też przerzucić. Zróbmy sobie testową grę. Pokażę ci, jak to działa. No dobra. Najpierw ty rzuć. No dobra. Mam 2 jedynki, czyli parę, 6, 4 i 3. Chciałabym przerzucić teraz... Poczekaj, nie rzucaj jeszcze. Nel zatrzymuje ci rękę. Przerzucę teraz 4, 3 i 6. Dwie pary. Mam 2 pary. Dobra, to teraz ja. Mhm. 1, 2... Kurczę, bez trójki. Masz nic, ale możesz próbować celować w 3, przerzucając 1. Choć to jest dosyć ryzykowne. Celować w... Lloyd, rzuć na percepcję. Okej. 1. Wystarczy. Widzisz przez jedno z okienek wypadające jakieś białe kamyki. Nie wiesz, co to jest. Ktoś się wyrzucił przez okno. Podchodzę. To są kości do gry. Białe z czarnymi oczkami, najzwyczajniejsze. 5 kości. Oglądam je, czy wszystkie są prawidłowe jakby. No to wygląda. Za nimi leci kolejne 5. Patrz na to okno. Dostrzegasz tam dużo osób, duży przepych, więc ciężko powiedzieć nawet od kogo one poszły. Mam teraz 2 zestawy po 5, tak? Nel krzyczy za Lloydem. Lloyd, co robisz? Wracaj tu. Twoja lekcja się nie skończyła. No zobacz. Ruben, ty wracasz z tymi kurczakami do nich i piwem i wszystkim. Niosedary. Przerzucę jedynkę i 2 i będę celował w te po kolei. Może się uda. No próbuj. Tylko ciężko jest wyrzucić małego i dużego streeta, więc raczej nie opłaca się po niego iść. Masz 2 pary. 2 pary. Wygrałeś, bo masz lepsze pary ode mnie. Ruwen kładzie te 3 kufle piwa na ziemi i podaje każdemu porcję ziemniaków i kurczaka. No, jak idzie Lloydowi? Bardzo dobrze. Chyba rozumiem. Młody umysł. Tylko zobaczcie, co znalazłem. Mm. Pokazuję te 2 zestawy kości, które wypadły przez okno. Łukasz mi wyjmuje rękę po jedną. Biorę te 5 kości i tak podrzucam sobie. I w drugiej ręce podrzucam te moje kości. I tak, czy czuję jakąś różnicę mas między nimi? Nie. Wyglądają normalnie. Rzucam sobie nimi tak po prostu testowo. Jakieś losowe liczby? Normalne. Jakby tak jak normalnymi rzucenia. Zbieram. Normalne kości. Zbieramy się, moi drodzy, zbieramy się. Masz, Lloyd, weź sobie. Ja mam swoje. Zbieram moje kości. Powodzenia państwu. Bierzecie gryza tutaj i ówdzie. Tak, na szybko tak. nawet. Tak połowę wszystkiego zjadacie. 2 naprawdę dużych gości, tak spokojnie po 2 metry, zbudowani jak byki po prostu, łysych, ponurych. Jakieś bronie? No okej. Wyjmuję swoją siekierkę i podaję. Tarcza nie jest bronią, rozumiem. Jest bronią. Jak jest, to jest. No to zdejmuję swój aspis i puklesz i też podaję. Oddaję tylko i wyłącznie łuk oraz krótki miecz. Zachowuję nóż myśliwski i nóż do papieru. A ty? On nie ma broni.
Jest kapłanem. Kapłani nie No dobra, używają To broni. wchodźcie. Wchodzimy. Okej, wchodzicie. Gospodarz ubrany czym hrabia z jakimś taką niebieską kamizelką, czarne włosy, z pełną brodą czarną również. Śmiecha się w kierunku uczestników. Moi drodzy, każdy uczestnik powinien zaprezentować swoje kości. Proszę o okazanie kości. Pokazuje swoje kości. Pokazuje swoje kości na dłoni. Pokazuję jeden z tych zestawów, który wypadł przez okno. Tam parę osób nagle zamieszanie. Ty kurwa, gdzie są moje kości? Miałem je tu! Miałem je! Gdzie są moje kości? Robi się zamieszanie. Dla tych, których nie stać na kości, proszę o opuszczenie przybytku. Nagle widzicie, 10 osób wychodzi. Został jakiś po prostu wieśniaczek, jakiś goblin, jakiś chłopak z jakąś dziewczyną w skórzanych płaszczach. I tam jest jakieś parę osób, jakaś damulka. No i tak. Dobrze. Proszę o pociągnięcie losu z kapelusza. Zbliża się z takim, jakby to powiedzieć, kapeluszem też właśnie skórzanym. W środku z zawiniętymi jakimiś karteczkami. Proszę brać tylko po jednym losie. Biorę jedno. Też biorę. Dobrze. Czyli łącznie was wszystkich, jakby to powiedzieć, uczestników zostało 13. Wychodzi na to, że Ruvenie grasz z goblinem, Lloyd grasz z damulką, Nel grasz z dziewczyną w skórzanym płaszczu. Moi drodzy, proszę zająć miejsce przy stołach po prawej i po lewej, również na górze. I życzę Państwu udanej gry. Nasi ochroniarze będą patrzeć, czy nikt z Państwa nie oszukuje. Zajmuję miejsce. Też kieruje się na swoje i zajmuje. Też siadam. No i zaczyna się gra. Przejdziemy sobie na początku do Ruvena. To siadam tak z przytupem i uśmiecham się. Jedną rękę kładę na stole, drugą opieram na krześle. Powodzenia. Tobie nie. Śmietnik. Pierwszy rzuca. No, wygrana w kieszeni. A to ja nie widzę, co on wyrzucił? Widzisz, że wyrzucił 4 jedynki i 1 szóstkę. Dobrze. Spróbujmy. Przerzucę sobie 1 i 6. No i tak tego nie wygrasz. Zaraz się okaże. Miałeś rację tym razem. Każdy gra do 2 rund, jak coś. Chyba że W będzie sensie dwóch remis. wygranych. Tak. Chyba że będzie 1-1, no to wtedy jest trzecia. No dobrze, zobaczmy jeszcze raz przeznaczenie. On jest szary, ubrany w taką koszulę i na to ma taką kurteczkę materiałową z wełny. Patrzy na ciebie swoimi takimi czerwonawymi oczkami. Jest taki brzydki, bardzo. Właściwie. Ma jakiś zarost? Nie. Przerzucę sobie 3 kostki. Wyrzucił 5, 3, 2, 1, 1. Oho, idealnie. 3. Teraz moja kolej.
Przerzucę sobie 5, 3 i 1. A co mi tam? Też 3. Nie, 2 dwójki, przepraszam. Wygrałeś. Oddawaj token. Oddaję mu. Łatwo. Przechodząc do Nel i dziewczyny. Dziewczyna ma czarne włosy, piwne oczy, no jak w kolorze browaru, który piliście. Jest średnio ładna, średnio zadbana. I płaszcz ma wiele guzików, ona ma jakieś medaliony, dużo pierścieni, bransoletek. To co, gramy? A no gramy. Powodzenia. Nel zmienia głos. A co by robić? Mam nadzieję, że szczęście dopisze. Bierze wszystkie kości, przerzuca jeszcze raz. Ech. No cóż, 1 para trójek. Zatem moja kolej. 2 piątki. I 2 jedynki. Przerzucę 6. Myślę, że nie ma po co. I 5. Trochę szczęścia się uśmiechnęło, to fakt. Szczęście nowicjusza mi dopisuje. No jejku. No rzucaj. Rzucam. 2 jedynki. 6, 2, 5. Przerzucę zatem 2, 6, 5. A co mi tam? Mój mąż mnie uczył jak grać. O, proszę. Mam 2 pary trójki i 5. Czyli masz trójkę? Ja mam 2 jedynki, 2 trójki. Masz fula. Nie, mam fula. Mam 2 trójki i 3 jedynki. Wygrałaś to. Oddawaj token. Bierze ten token pomiędzy palce, pstryka w twoim kierunku, spada na drugi kraniec stołu przed ciebie. Odchodzi od stołu. Dzięki, miło się grało. No i teraz Lloyd. Dzień dobry, piękna pani. Pani często gra w kościanego pokera? Nie gram za często. A pan? Och, dopiero. Jest w czerwonej sukience, wiesz, blond włosy, wymalowana. Właśnie się nauczyłem, więc Tak? oboje nowi jesteśmy w tej branży. Musi być pan bardzo mądry. O, pochlebia pani. Pani pierwsza. Niech rzuci. Oj, nalegam, niech pan spróbuje. Och, proszę pani. Damy zawsze powinny być pierwsze, zwłaszcza takie piękne. Oj, ale pan jest dżentelmenem, bardzo mi miło. Wachluje się wachlarzem. No spróbuję, zobaczymy, czy dobrze to robię. O, 2 szóstki. Co mi pan poleca? No myślę, że warto byłoby coś przerzucić. Ale co? To jest dobre pytanie. Niech pan teraz rzuca. No dobrze. Też mam parę, ale tutaj chyba przerzucę. Te 3 pozostałe. Och, niech pan rzuca. No, 4 takie same. 4 jedyneczki. To ja też przerzucę 3. Może będę miała 3 szósteczki. Och, 2 szóstki i 2 piątki. Chyba pan jest zwycięzcą w tym. To tylko 1 runda. Jeszcze zostały nam co najmniej 1. O, no tak, ma pan rację. Jestem taka głupiutka. A proszę, niech teraz pan zacznie. A co pan robi w życiu? Jestem poszukiwaczem przygód. O, a ja mam wiele przygód, z którymi trzeba sobie poradzić. No, tutaj też przerzucę tu 2 i 1. No,
To są znowu 4 trójki. Wow, jest pan prawdziwym profesjonalistą. Och, nie powiedziałbym, to tylko szczęście się do mnie uśmiecha. Mam 5, 4, 3, 2 i 2. Może przerzucę i będę miała 1. A nie, bo pan ma karetę. Niesamowite. To tylko musiałabym pokera. No nic, spróbuję wszystkie. Może szczęście mi dobrze. O, niestety tylko 2 pary, 2 piątki i 2 jedynki. Wygrał pan to. Bardzo przyjemnie mi się grało. Wspaniała przygoda. Nawet gdyby to nie było o turnieju, jeszcze raz z chęcią bym kiedyś zagrał. Poproszę token. Proszę bardzo. Dziękuję. Jest pani prawdziwą damą. A pan prawdziwym dżentelmenem. Tam parę jeszcze gier się robi. Ja podchodzę do Ruvena. No, Ruven, jak ci poszło? Przesrałem 2 rundy z rzędu. Ach, cholera. Ale 1 token nadal jest. Można się jeszcze odbić od dna. Ja mam 3. O, wygrałaś. Dobrze, Mhm. dobrze. Szczęście nowicjusza mi dopisało. Ruben tak trochę nieśmielony patrzy na ciebie. Dziwnie. Nel się podśmiechuje. Dawno nie miałam tak dobrej zabawy, muszę przyznać. A to najważniejsze w grach. Póki mam czas, idę się napić trochę piwa i zjeść mojego kurczaka. Przejdę się z tobą i tak nie ma co robić. To w sumie przynieśmy je do środka, żeby nic nas nie ominęło. No, dobry pomysł. Tak też To robię. idziemy po nasze jedzenie i przynosimy do środka. No i teraz też wstaje, podchodzi do was. Pokazuje tylko 3 tokeny. Nel wyjmuje swoje 3. Ruben smutny wyjmuje swój 1. No i nie przejmuj się, Ruben. Najważniejsze, że mamy dobrą zabawę. Poza tym, jakbyśmy Ale wygrali... z goblinem przegrać, aż wstyd. Grałeś z goblinem? Ta. Jeszcze szpetny jak... Daj spokój, nawet jak przegrasz, a my byśmy wygrali, to i tak się podzielimy nagrodą. To racja, ale dodałem wam 1 token do wygrania. No nic. I wcinam swoje jedzenie. Gość tam jakiś krzyczy niedaleko okna. Poker 2 razy z rzędu! Gościu, oszukujesz! To jest niemożliwe! Gościu na krześle się trochę odchyla. To wszystko jest szczęście. Nie ma się co denerwować. Jesteś kanciarz, a nie szczęście. Dawaj token. Nie podobało mi się to. Ruben tak trochę szturcha właśnie łokciem Nel. Trzeba obserwować tego gościa. I mówi szeptem oczywiście. On jest najbardziej oczywisty. Cii. Może Lol. być podpuchą dla jakiegoś innego szwindlu, który dzieje się gdzie indziej. Miejmy szeroko otwarte. Ruben, w każdym razie, jeżeli, albo ktokolwiek, jeżeli któryś z nas teraz przegra, obserwujmy okolice, informujmy się. Jak przegram, będę chodził między stołami i mówił, co się dzieje. Dobra. Ale dobry ten kurczak. Drodzy Państwo, za nami pierwsza runda. Niestety pożegnamy osoby, które przegrały przez przegraną na pełnym pokerze. Te osoby proszę o opuszczenie. Dziękuję za rozgrywkę. Następne proszę na drugą rundę. Proszę się zbliżyć do kapelusza. Zbliżam się. Wkładam jedzenie, zbliżam się. Rzućcie proszę teraz każdy z was D8. 4. O, 4. Dobrze, każdy, kto wrzucił tą samą liczbę, gra przeciwko sobie.
Trójka. Kto ma trójkę? Widzisz tą dziewczynę, która grała na Nel przed chwilą. Ruwen patrzy na Nel. Całkiem nieźle. W sumie, jeżeli bym teraz przegrała, to oboje będziemy mieć 2 tokeny. Tylko musisz przegrać. Ale nie, grajmy normalnie. Nie wzbudzajmy dodatkowych podejrzeń. Poza tym, Wygra najlepszy! no, droga pani, ja jestem najlepszy, więc wygram. Przepraszam, czy wy się znacie, tak? Nie. Z tą kobietą? Tak, z tą Ewką, z którą teraz rozmawiasz. Można powiedzieć, że się znamy, w końcu dopiero się sobie przedstawiliśmy. A, to Ale- w porządku. Imię znamy. Bo myślałem, że pociągnięcie losów, bo nie można grać ze znajomym. Dopiero się poznaliśmy. To siadamy do jednego stołu. Na imię mi Maria. Witaj, Mario. Me imię brzmi Ruwen. Zatem niech wygra najlepszy. Zatem niech wygram ja. Nasiadał. No to jedziemy. Zaczynaj. Ja? No dobrze. Potrząsam dosyć długo. Nie przesadź. Hehe. Przerzucę Ona też rzucą. tę piątkę, czwórkę i trójkę. Oj, słabo to wygląda. Para. A też przerzucę 2 czwórki. Mam jedynie. No to już wygrałeś z 2 czwórkami ze mną. A to wygląda. To co, nowa runda? Nowa runda. Dokładnie. Znowu pierwszy, czy Zacznę. teraz ty? Dobrze. Patrz O. uważnie na ręce. 2 szóstki i 3 trójki. 3 dwójki. No to mam fulla. Zobaczmy więc, jak mi wyjdzie. Przerzucę tą piątkę może. Chociaż... No to proszę państwa. Proszę państwa. Jasna cholera. Poker. Najwyższy. Trzymaj tokeny. Oddaję ci 2 tokeny. Gra była przyjemnością. Dwa tokeny? Ona nie miała już tylko jednego po graniu z Nel? Ona zagrała jeszcze jedną grę. Aha, okej. No to teraz wasza gra. Ruwena i Nel. Mario, nalegam, żebyś rzuciła pierwsza. Kobiety przodem. A zatem zacznę. Nel puszcza ci oczko. Przerzucę tą czwórkę. Widzisz, jak Rubenowi po prostu jedna brew zaczyna skakać? Kareta. Bardzo dobre rzuty, Mario. O, dziękuję. Próbuję ja. Przerzucę 4 i 1. Kareta 2. Wygrałem. Jasna cholera. No widzisz, mówiłem, że jestem najlepszy, ale jeszcze jedna tura. Proszę, zacznij. Niech będzie. Przerzucę 6, 4 i 2. I jeżeli coś, jesteście w stanie rzucić na zręczność, na zwinne dłonie, Żeby? podmienić 1 do 2 kości, żeby druga osoba tego nie zauważyła. Tylko, że jak wam się nie uda, to druga osoba zauważy. 2 pary. Nie, 1 para, przepraszam. A jeszcze które przerzucałeś? Przerzucałem 6, 4 i 2, Mario. Tak. To teraz ja. Też Para. jedna para.
przerzucę 1 i 2. Zobaczmy. 3. 3. 1-1 w takim razie, Mario. Chciałabyś zacząć ostatnią rozgrywkę? Niech tak będzie. Chłopie, Do Lloyda się zwraca taki zwyczajny chłopek. My teraz gramy. Teraz gramy? No dobra. No, Uważaj, bo już 2 z rzędu wygrałem. zaczynaj pan. Dobra. Czyli 3 posiadasz, Mario. Dobrze, teraz ja. Przerzucę 6, 2 i 1. Przerzucę ostatnie 3. Wygrałaś, Mario. No słuchaj, to jest 3 i 2. 3 i para. Oddaję 1 token, Nel. No, nie zawsze szczęście dopisuje. Się dobrze grało, dżentelmenie. Nel wyciąga do ciebie rękę, jakbyś chciała, żeby się ucałował. Okej, biorę ją od dołu i ucałowuję. Nie zapomnij się odezwać. Nie zapomnę. Ten mężczyzna rzucił na początku, miał tylko 2 pary i teraz rzucił ponownie i chciał dmuchnąć, ale zauważyłeś to, więc chciał oszukać. Proszę pana, wiedziałem, że pan tutaj dmuchnął w kość. kichnąłem. Aha, kichnął pan. To teraz każdy może kichać teraz przy stole. O, kichnąłem poker. Dobra, no wygrałeś tą rundę, mam tylko 2 pary. Ja chcę chodzić między stołami i obserwować, czy ktoś nie oszukuje. Ktokolwiek. A ja biorę po prostu token. Byle nie patrzeć na oszustwa Alexa. No dobra, teraz kolejna runda. Rzucaj pan. No, tutaj ten przerzucę. Te nie jedynki. No, proszę pana, to są 4 jedynki. Kurwa mać. Zostawia token i odchodzi od stołu. 6. Finalistów zapraszam do tych 2 pokoi zamkniętych. Proszę wejść na górę. Śmiecham się, patrzę, kto odchodzi od stołu, czy Nel, czy Ruben. I idę do pokoju. Ja się tak rozglądam, ale też idę. Idziecie w sumie rozdziela was ochrona, żebyście szli do tego po lewej. Ruvena, Lloyda, Nel i tego mężczyznę, który wygrał przez 2 fule, a tamtych po prawej. Ale Ja już nie mam przegrał. tokenów. Nie masz tokenów? Nie, No przegrał na mnie. przegrałem na Nel, więc oddałem jej swój token. A. No dobrze. Tutaj Ruben gdzieś sobie siada i podpija piwo i zjada kurczaka. Tam ochroniarze wychodzą w sumie przed karczmę. Ile osób zostało? A właściwie wy i ten typ tylko. Okej. Została elitarna 3, widzę. My się chyba nie znamy. Bardzo mi miło poznać taki piękny Ja to Airosy na terenie ludzi. Nel tak macha włosami trochę zalotnie. Dziękuję. Organizator wyszedł też przez frontowe drzwi na chwilę. Nagle słychać jakiś taki krz, krz. I widzicie, jak drzwi kompletnie znikają. Ruvenie, widzisz, jak drzwi zaczynają znikać za twoimi kompanami. Co robisz? Biegniesz do nich, czy nie? Biegnę. Okej, to ledwo co się wyrabiasz i nagle widzisz, jak całe to pomieszczenie zaczyna zmieniać swoją konstrukcję. Zamykać się i dzieląc się na mniejsze pokoje. Co tu się... Wpadacie nagle do pokoju pełnego szeregu książek, starego zegara i 2 drzwi, które będą prowadzić na
na wschód lub na południe. O co z tym wszystkim chodzi? O co z tym wszystkim chodzi? Co to za... Co to ma znaczyć? Jestem damą! Proszę się nie bać, kwiecie Airolanu. Coś zaradzimy na to. Czy kto jest w tym pokoju? Tylko ja, Nel, Lloyd i ta osoba? Tak. On ogólnie rzecz biorąc ma takie czarne włosy, też piwne oczy. Bardzo, że tak powiem, pomarańczowe. Znaczy nie naturalnie. Jest ubrany jak opowiadałem, w długi, skórzany, szary płaszcz, pod spodem ma czerwoną kamizelkę. Ma taki zarost po bokach głównie, wąsów i brody samej w sobie nie ma. Bystre spojrzenie. Jest gdzieś, ma może 1,78 m. Czy ja po nim widzę, że on jest wystraszony, czy normalnie się zachowuje? Jakby nigdy Nie, nic. on jest bardzo spokojny. Na to wpadliśmy jak śliwki w kompot. Tyle masz do powiedzenia? Wiesz, co się dzieje? Nie? A skąd mam wiedzieć? To czemu jesteś taki spokojny? A czemu mam nie być? Nie wiem, zostałeś przeniesiony w kompletnie inne miejsce? Bez... Nie pierwszy raz. A co jak nam coś zagraża? Chodzi po pomieszczeniu, dotyka ścian. Tu wcześniej było okno. A teraz jest ściana. Pięknie. Obserwuję sufit. Jasna cholera. Dobra, moim zdaniem granie jako przeciwnicy nie ma tutaj sensu. Jak cię zwą? Ja jestem Ruven. Jacqueline Pyre. Miło mi poznać. Mi też miło. Miałeś niebywałe szczęście w gościach, jak słyszeliśmy. No. Z czasem szczęściu trzeba trochę dopomóc. Rozumiemy. No ja bez wspomagania dostałem najwyższego pokera. Lloydzie, nie jest teraz czas na chwalenie się kościami. Turniej Jacqueline, cały czas trwa. Chciałabym się rozejrzeć za jakimś wyjściem. Jacqueline mówi, że to nie jest twoje pierwsze rodeo, że tak powiem. Od małego zawsze na rodeo. Jakieś sugestie, co mamy robić? Wyjść. Dobry pomysł. Tyle to wiem, ale jak? Są jakieś wyjścia? Otwiera drzwi. No. Macie jakieś zdolności wyłączania barier? Widzicie przed sobą taką jasną, błękitną barierę, którą jak dotyka, to nie może jej w żaden sposób poruszyć. Otworzył wschodnie drzwi. Zaczynam przeglądać te książki, które leżały. Czy jest cokolwiek? Są puste. Czy coś oprócz książek jeszcze leży? Nie. Chociaż, wiesz co? Widać parę jakichś figurek, jakichś zwierząt. Chcę zobaczyć te figurki. Czy one są na takich stojaczkach okrągłych? Na takich, wiesz co, na takiej drewnianej desce po prostu. To chciałbym je obrócić i zobaczyć, czy coś jest na dole deski. Nic się tam nie znajduje. Poza tym czujecie dziwne mrowienie w ciałach. Coś takiego nieprzyjemnego, takiego jakbyście tracili temperaturę ciała.
On to tak określił. Nie podoba mi się to. Tak, tylko co zrobić? Sprawdźmy może południowe drzwi. Jacqueline, byłbyś tak miły? Mogę. Otwiera drzwi. No to przekichane. Ta sama bariera. Jakieś pomysły ktoś? Mogę w nią strzelić? Nie, to raczej zły pomysł. Może odbić twój czar. Jacqueline, miałeś kiedyś Jak na moje walnij w tą z całej siły. pięścią Nie, czy zaklęciem? Czym większa siła. nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Nel, nie mamy nic do stracenia. Nie mamy żadnej innej wskazówki. Moim zdaniem niech Przeszukajmy na spróbujmy. początku pokój, dokładnie. Zgadzam się. To ja po prostu zaczynam wyciągać jedną książkę, przekartkować, wyrzucam. Kolejna, przewrzucam, kolejna. Aż znajdę jakąś z zapisem czy jakimś. Te 5000 sztuk złota. Piękne, żeby było prawdziwe. Mówiłem wam! Mówiłem! Zamknij się, Lloyd. Musimy teraz współpracować. Ale ja będę jeszcze później powiem. Tą frazę. Później, nie teraz. Później. No i przerzucam dalej te książki. Czy chociaż jakiś skrawek tekstu, cokolwiek. Nie, nic. Okej, a na półce, na której były te książki, jakby nic, żadnych znaków, run, czegokolwiek, co by tworzyło tą barierę? Książki nie wskazują na nic absolutnie. Są puste. Obite w skórę. Czy na suficie coś widać? Jakiś lampion, cokolwiek? Właściwie to tak. Widać jakby to powiedzieć żyrandol ze świecami. Dobra, spróbuję rozbić tą barierę. Ja chciałbym rzucić książką w żyrandol może. Żeby go zbić. Chcesz tak zrobić? Nie? Najpierw niech Lloyd nie chcę tak zrobić. Biorę... Podchodzę do bariery tak, żeby była do mnie... Tak... Jak mogę się od niej oddalić? Na przykład o 5 metrów mogę od niej stać? Od tej... Jak będą otwarte drzwi i strzelić w nią? Pokój ma około 4 metry na 6. I... Okej. To odsuwam się po prostu trochę od tych drzwi. Biorę medalion. I wystrzeliwuję promień w tą barierę. I nic się nie dzieje. To znaczy, próbujesz zgromadzić energię, ale energia się w ogóle nie gromadzi. Nie ma magii. Jasna cholera. A wyciąga sztylet gdzieś schowany z rękawa. I Jacqueline próbuje wyrwać deskę jakby w ściany. Podważa ją, naciska i widzicie, jak za zwyczajną deską gdzieś tam pomiędzy ścianą północną a wschodnią, pomimo tego wszystkiego, że tam powinna być ściana, jest bariera. A to jesteśmy otoczeni. Kurwa. Magia nie działa. Brutalna siła nie działa. Tu musi być jakieś hasło, cokolwiek. Ej, a ta runa niematerialności, że co mówiłeś, pozwoliłaby mi przeniknąć przez barierę? Wątpię, ona zatrzymuje tylko obrażenia fizyczne. Ale wątpię, żeby zatrzymała barierę. Może spróbować, ale raczej nie. Wątpię, żeby to miało zadziałać. Możemy spróbować jedynie. Jakby pieniądze, jedną tabliczkę mogę stracić, ale nie stracić życia.
To spróbuj teraz ty. No to podchodzę do tych drzwi jednych i rozbijam runę niematerialności w Których swoich drzwi? południowych. Dobrze, rozbijasz i co robisz? Próbuję na przykład przełożyć rękę najpierw. Przechodzi. Chodźcie, działa. Przechodzisz? Przechodzę. Ale ostrożnie, powoli. Mhm. Próbuję iść za nim. Równanie, trafiłeś do innego pokoju. A czy za mną są moi towarzysze? Tak. Okej, czy ten pokój wygląda tak samo? Wygląda inaczej. Widzisz na nim ustawione ptaszki. Jakieś takie zrobione z gliny. Też żyrandol. Taką samą ilością świec? Właściwie to mniejszą ilością. Po prostu gdzieś tam z boku na świeczniku są świece. Możemy spróbować przejść jeszcze przez kolejne drzwi, póki runa działa, albo zostać tu. Pytanie, czy to była kwestia runy, czy po prostu jakimś cudem rozwiązaliśmy zagadkę. Mówicie do siebie przez barierę i gorzej się rozumiecie. Słychać troszeczkę Czekajcie. bardziej bulgoczący głos z obu stron. Czekajcie. Wyjmuję moje kości. Żak, zagrasz? Ze mną? To trochę osobliwy czas na granie w kości. Muszę coś sprawdzić. No dobra. Rzuca kośćmi. 2 pary. Przerzucę to 6 może. 2 pary, 2 trójki, 2 dwójki. Przerzucam jedną. To i tak. 4, 2 pary jedynie. To ja chyba wyższy. I 6. Ja póki mogę wracam na ich stronę. Masz wyższe. Nie możesz. Nie mogę? Czyli Nie, już skończyło zamknę. się. Aha. To przeszukuję ten pokój. No, są te zrobione z gliny ptaszki pomalowane. To takie dziwne, jakby takie... Kojarzysz takie ptaszki, w które da się dmuchnąć i one wtedy wydają Tak. dźwięk? To coś Mhm. takiego. Okej, dmucham w nie. Czy mają te same dźwięki, jakieś różne? Mają różne, zdecydowanie. Pff. Jeżeli chodzi o te ptaszki, to masz tam wróbla, jakby takiego, jaskółkę, sikorkę i kruka. Rozglądam się po suficie i ścianach, czy coś jest narysowane. Parę świec i są drzwi kolejne, prowadzące też w sumie na wschód. Na wschód. W pomieszczeniu, w którym wy jesteście jeszcze, w sensie Nell, Lloyd oraz Jacqueline, jest oczywiście ten stary zegar. Zagrajmy do 2 wygranych. No dobra. Rzuca kośćmi. Przerzucę. Duży street. A nie, mały street. 3 czwórki, czyli gorzej. No, To ostatnia. nic się nie stało. Do 2 wygranych. Okej. Przerzucę tu 2. 2 piątki, 2 dwójki. Po przerzucie. 3 trójki i para jedynek. Czyli full. Masz full. Fajnie się grało, ale nie widzę efektu. To coś zmieniło? Nic absolutnie nie zmieniło. Chciałabym się przyjrzeć temu zegarowi. Zegar ma duże metalowe wskazówki. Nie chodzi. Nie wydaje dźwięków. Jaką wskazują godzinę? Wskazuje 12. Dokładnie. Obie wskazówki są skierowane na 12. Wskazówki otoczone są szkłem.
W sensie jest taka pokrywa szklana na to. Ja znalazłem coś niezwykłego na ścianach, na suficie. Nie. Okej, to chciałbym dmuchnąć te małe figureczki i chciałbym dmuchnąć po kolei w jesień, lato, jesień, zima, czyli nie, wiosna, lato, jesień, zima, czyli najpierw jaskółka, później sikorka, później wróbel, później kruk. Za każdym razem, jak dmuchasz, ta bariera troszeczkę zmienia swój kolor. Ale po każdym innym dmuchnięciu zmienia na inne po prostu. Ewidentnie z tym oddziałowuje. Sprawdzam kolory po kolei, tak jak powiedziałem. Czyli jeszcze raz powtórzę. Jaskółka, sikorka, wróbel, kruk. Jak dmuchasz w jaskółkę, to jest biała. Jak dmuchasz w sikorkę, to jest różowa. Jak w kruka, to jest szara. I wróbla to jest zielona. Okej. Okej, to podchodzę, biorę te wszystkie ze sobą na ręce i najpierw dmucham we wróbla i przez tą zieloną barierę próbuję przełożyć dłoń. Żadnego efektu. Cały czas jest. Okej, to sprawdzam wszystkie inne ptaki, czy tak samo się dzieje? Dobra, zaraz, bo nie dajmy reszcie zrobić. Jacqueline podchodzi do zegara i otwiera jakby dolną część jego. Takie są drzwiczki od zegara. Czegoś tu brakuje. Widzicie pusty zegar. Bez żadnych mechanizmów. Rozglądam się po pokoju, czy jakieś części do zegara gdzieś może są. Ale nie, bo nie, jak szukaliśmy już kilka razy. Nie, jest tylko tarcza wskazówki. To szkło, które, że tak powiem, blokuje. Czy ten zegar da się otworzyć u góry też? Jakby? Pokrywa ta szklana jest mocno wsadzona w tą tarczę, więc trzeba byłoby zbić to. A żyrandol? Da się do niego jakby jakoś spiąć się na jakąś szafkę, żeby się mu przyjrzeć? Żyrandolowi? Tam są tylko świece. Okej. Jest na łańcuchu. Odpiszcie sobie wszyscy 3 many. 12 godzina. A jakby zmienić godzinę? Myślisz, że to by coś dało? Ale na jaką? Nie wiem, możemy sprawdzić po kolei. Czy ja słyszę ich rozmowy? Nie, nie słyszysz ich. Musieliby krzyczeć do ciebie wręcz. Okej. Masz lepszy pomysł, Lloydzie? Nie widzę tu żadnych mechanizmów ani nic takiego. Nie mam żadnego pomysłu. Jacqueline bierze za tą szafkę. Odsuńcie się trochę. Podobam się. I przewraca ją. Książki wypadają na ziemię. Patrzy za ścianę. Nic nie ma. Chyba trzeba zbić tą szybę. Może pod zegarem? Albo za nim? Odsuńmy ten zegar, zobaczmy, co za nim jest. Odsuwam. Odsuwasz. Zegar jest bardzo ciężki. Próbuję Ja przynajmniej. też wysilam się razem z Rzućcie razem na atletykę. 18 razem. Nie razem 18, tylko ty wyrzuciłeś 15, a Nel 3. To się nie dodaje w Okay. żadnym stopniu. Ani drgnie. Jest za ciężki dla was. Bo to jest naprawdę spory zegar. On ma tak z 80 na 2 metry kształtu. Rozmiaru. Jacqueline, pomóż nam. Jak? Pomyśleliśmy, że może coś być za zegarem albo pod nim. Okej, pomogę wam. 17 ode mnie.
przesuwacie to z dużym trudem pod ścianę, ale za ścianą nie ma, znaczy za zegarem nie ma. A Widzicie, jak teraz bariera wytwarza pewnego rodzaju iskry, które spadają na ziemię. Ja chciałbym przyjrzeć się ścianom, jakie mają kolory, czy jest jakaś wzór na nich, cokolwiek? Nie. Zwyczajne drewniane ściany ciemnego brązu, tak jak byliście normalnie w tej oberży. Podłoga? Nic na niej się nie znajduje. Odpowiadałem ci już na to. Czy te figurki są takie gliniane, że jednokolorowe, czy mają różne kolory rzeczywiście? Mają różne kolory, są tak pomalowane, żeby trochę odzwierciedlać te ptaki. Czyli tak jak mi opisałeś, na który kolor się zmienia bariera, na taki mają kolor? Tak. Okej. Tylko, że teraz iskierki spadają na te drewniane panele. Zamieniam na kolor zielony. Na wróblem. Tak, teraz lecą zielone iskierki. Zmieniam na jaskółkę, na biały. To samo. Tylko białe iskry. Coś ewidentnie odsunięcie tego to trochę uszkodziło. Czy na lepsze, czy na gorsze, ciężko powiedzieć. Ja chciałbym podejść do tych iskier i podłożyć po prostu pod jedną palec. Czy to mnie parzy? Tak, jak najbardziej. Niedobrze. to chyba był zły pomysł, żeby odsunąć ten zegar. Nie uważam tak. Teraz mam wątpliwości, czy w ogóle powinnam rozbić i dostać się do wskazówek. W tak szczelnym pokoju powietrze zaczyna się robić gorsze. Macie jakieś ostatnie słowa? Ja tak łatwo się nie poddam. Słuchaj, właśnie. Ja też nie. Wychodziłem już z różnych opresji. Zegarowi brakuje mechanizmu. Okej, teraz zagrywam od tyłu, czyli najpierw kruk, później wróbel, później później sikorka i później jaskółka. Zmieniasz po prostu cały czas gamę kolorów. Okej. Masz wrażenie, że pewna tafla tej bariery, pewien parę milimetrów bariery znika ze środka lub z początku lub z końca w momencie, kiedy grasz na którymś z nich. Czy mogę się dowiedzieć, co z każdą się łączy? W sensie, w jakim miejscu znika przy każdym... Ciężko ci to powiedzieć, bo nie jesteś od ich strony. Aha, czyli to od ich strony. Tak. Poza tym od tego dmuchania potrzebujesz coraz więcej tlenu i coraz gorzej się czujesz. Okej, Rzuć rzut obronny na kondycję. dobrze. Rzut obronny. Kondycja. 25. Nic ci nie jest. Absolutnie. Ale wracając do Lloyda i Nell. Lloyd, rozbić zegar? Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje tutaj w ogóle. Rozbijmy. Co się stało od czasu, kiedy przesunęliśmy ten zegar? Chłopie, spokojnie jakoś z tego wyjdziemy. No, róbcie to, bo chyba niewiele zostało. Możemy w książki powsadzać w dół, ale ja tam nie widzę jakichś miejsc na książki. Czyli jeszcze ostatnie pytanie. My widzieliśmy, że Ruwen zmienia jakby kolory tej bariery. Znaczy, Tak, ale ta bariera zmienia swój kolor tylko i wyłącznie od strony Ruwena, nie od tej wschodniej. okej, ale od naszej strony coś znikało. Tak, jakby, ale to musielibyście stanąć przy tym i to dokładnie obserwować, bo te różnice są naprawdę minimalne. Te świece jeszcze zużywają tlen w pomieszczeniu. Ach, Czas leci. I honory. Mario.
Wyciągam nóż myśliwski i rączką wybijam po prostu szkło zegara. Mhm. Wybijasz szkło i na tym zakończymy dzisiejszą sesję. No nie! No dobrze. Zatem podsumowuję. Moi drodzy, za nami 11 sesja. Aż dzisiaj zbadaliście po części miejsce zbrodni. Dowiedzieliście się i nabraliście pewnych wniosków odnośnie tego, co zadziało się tak naprawdę w cyrku. Dowiedzieliście się troszeczkę o przeszłości Krystyny i jej przyjaciół. Załatwiliście, co macie załatwić i wyruszyliście na południe, w stronę La Segadory. Na waszym szlaku zobaczyliście ważne miejsce zdecydowanie dla kapłanów Elerata. Ale po krótkiej przerwie dotarliście do przedziwnej oberży, na której mieliście okazję zagrać w kości. Ale jak się okazuje, to los wami zagrał. Jesteście uwięzieni teraz w 2 oddzielnych pomieszczeniach. Wykonaliście ostatni ruch, który może przynieść jakieś skutki. Pozytywne czy negatywne. Czy uwolnicie się z tych pokoi, czy zostaną one waszym grobowcem? Nie wiem, ale wiem jedno. Możemy się dowiedzieć. Na następnej następnej sesji. I Dziękuję bardzo. And stay tuned. Widzimy się niebawem, poszukiwacze przygód. Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć. A. Bye bye.